Dodajmy do naszego projektu jedną z podstawowych, najbardziej pierwotnych funkcjonalności, jaką jest zapis stanu gry. Zobaczmy może, jaki efekt będziemy chcieli uzyskać. Zbliżam się do tego płynącego posągu. Naciskam klawisz S na klawiaturze. Otrzymuję komunikat, że gra została wypisana, co zresztą zaraz sprawdzimy. Może trochę się oddalmy. Teraz naciskam klawisz L na klawiaturze. Gra została wczytana i zostałem niejako teleportowany do miejsca, w którym ten stan został zapisany. Zobaczmy teraz krok po kroku, jak taki efekt uzyskać. Zacznijmy od dodania folderu przechowującego wszystkie niezbędne obiekty. To jest dobry zwyczaj, zawsze nowe obiekty na rzecz danego levelu umieszczać w odrębnym folderze. Naprawdę pomaga to zachować porządek. Nazwijmy go Saving Data Example, oczywiście bez spacji. Dobrze. Następnie musimy stworzyć obiekt SaveGame. Prawy przycisk myszy. Wybieramy Blueprint Class. Nie widzę go, natomiast jeżeli wpiszę nazwę SaveGame, automatyczna podpowiedź działa oczywiście. I analogicznie Saving Data Example. Dwuklikiem przechodzę do jego konfiguracji. Ponieważ chcę stworzyć najbardziej podstawowy mechanizm zapisu stanu gry, w tym przypadku będę potrzebował dwóch zmiennych. Jedna zmienna zapisze lokalizację naszej głównej postaci, druga zmienna zapisze obrót, czyli kierunek, w jaki nasza postać patrzy. Najpierw dodajmy pierwszą zmienną, nazwijmy ją Location. I będzie oczywiście typu wektor, ponieważ będzie przechowywała dane lokalizacyjne właśnie tutaj w przestrzeni. I analogicznie druga zmienna o nazwie Rotation. Ona będzie przechowywała kierunek obrotu, czy też spojrzenia naszego bohatera. Tutaj już widzimy, że system automatycznie wyprodukował właściwy typ danych wektor. Skompilujmy, zapiszmy. Dodajmy teraz widget informujący o sukcesie operacji zapisu. Najlepiej w tym samym folderze. Wracamy do naszego zasobnika. User Interface, Widget Blueprint, User Widget. Nazwijmy go może Info Save. Zdefiniujmy obszar roboczy. Rozdzielczość widzimy, że jest prawidłowa, tutaj nie ma nic do ustawienia. I wyświetlmy prosty tekst informujący o tym, że zapis się powiódł. Może, żeby dla wszystkich było jasne, saved. I byśmy tylko jeszcze rozmiar zmienili. Myślę, że zdecydowanie napis jest widoczny. Skompilujmy, zapiszmy. I możemy teraz przejść do blueprintu głównego levelu, gdzie zdefiniujemy operacje, jakie będą miały miejsce po naciśnięciu klawisza F i po naciśnięciu klawisza L. Zacznijmy od zdarzeń, które nastąpią po naciśnięciu klawisza F. Keyboard Event i odnajdujemy klawisz F. Po naciśnięciu tego klawisza musimy odwołać się do obiektu SaveGameObject
Służy do tego metoda Create Save Game Object, gdzie wskazujemy utworzony właśnie obiekt, nazywał się Saving Data Example. Przed chwilą go utworzyliśmy. Następnie musimy wczytać wartości dwóch zmiennych, które były składowymi tego obiektu, location oraz rotation. Służy do tego metoda set. Zaraz ustalimy, co będzie argumentem jej wywołania. Kolejny węzeł to oczywiście w ramach obiektu SaveGameObject o nazwie SavingDataExample, to jest setRotation. Też zaraz ustalimy, jaki argument byśmy tutaj podali. I jeżeli już te dwie zmienne byłyby ustawione, możemy zapisać grę do tak zwanego floatu i w tym przypadku właśnie nastąpi ta właściwa komunikacja, nazwijmy go roboczo dyskiem twardym, SaveGameToFloat, gdzie musimy podać unikalną nazwę tak zwanego floatu. Później to będzie widoczne właśnie w strukturze plikowej. Nazwijmy ten float po prostu example. No właśnie, ale teraz skąd wziąć argumenty tutaj potrzebne do ustawienia wartości zmiennej location oraz rotation? To może zapiszmy, żeby nic nie zginęło. Tak najszybciej ustawmy focus na naszym głównym bohaterze. Wróćmy do blueprintu. Tutaj oczywiście ten focus ustawiłem po to, żeby móc łatwiej wskazać referencje. Utworzyć właściwie referencje do niego. Wyświetliła mi się tutaj możliwość właśnie utworzenia referencji do tego obiektu. Teraz tak, żeby ustalić jego bieżącą lokalizację, która zostanie właśnie wpisana w ramach jednej z tych zmiennych będących składowymi zapisów stanu gry, muszę odwołać się do metody getWorldLocation. Tutaj wyłączyłem Context Sensitive i w ramach Transformation widzimy metodę getWorldLocation. I tak przygotowaną wartość możemy wskazać właśnie jako argument dla setLocation. To może trochę rozciągnijmy, żeby czytelność zwiększyć. W przypadku zmiennej rotation musimy posłużyć się metodami getActorRotation oraz getRotationXVector na rzecz oczywiście określonego kontrolera. Od tego może zaczniemy. getPlayerController. Indeks 0 zgadza się. Tą wartość przekazujemy do metody getActorRotation. I ten parametr po konwersji przekazujemy właśnie jako wartość zmiennej rotation. Dobrze, teraz zakładając, że sama operacja zapisu się powiodła, musimy jeszcze poinformować gracza o tym, że gra została zapisana w ramach określonego stanu. Wyświetlimy więc widget. Zobaczmy jeszcze, jak on się nazywał. Info save.
Dobrze, tutaj w momencie, kiedy już trafił do pamięci, możemy go wyświetlić. W tym przypadku użyjemy metody Add to Viewport. I po upływie, załóżmy, jeszcze musimy połączyć, po upływie 3 sekund będziemy chcieli, żeby przestała ta informacja być wyświetlana. Najpierw zdefiniujmy opóźnienie 3-sekundowe. Po upłynięciu tych 3 sekund usuwamy z widoku znów trzeba włączyć checkboxa Context Sensitive. Interesuje mnie metoda Remove from Parent, żeby usunąć nasz widget z pola widzenia gracza. I jeszcze nam brakuje 2 połączeń. Trzeba oczywiście wskazać przy Save Game to Slot właściwy Save Game Object. I analogicznie przy ustawieniu zmiennej Rotation również ten obiekt Save Game powinien być wskazany. I jeszcze nie jest to niezbędne, ale również jest wskazane. Przy utworzeniu widgetu również dobrze byłoby wskazać gracza, na rzecz którego ten widget jest definiowany, tworzony. Skompilujmy, zapiszmy i dodajemy teraz funkcjonalność, która zostanie uruchomiona po naciśnięciu klawisza L, czyli będziemy chcieli wczytać nasz zapisany stan i teleportować użytkownika do danej lokalizacji. Po naciśnięciu klawisza L muszę załadować grę ze slotu. Do tego służy metoda Load Game from Slot. Oczywiście slot o wcześniej utworzonej nazwie. U nas to było Example. Teraz, wychodząc od zwracanej wartości, wskazuję na zapisane w tym dane. To jest ważne, żeby w tym przypadku właśnie wyjść od return value, ponieważ automatycznie ten silnik wyszukujący powinien nam wskazać właśnie referencję na Have to Save in Data Example. Dobrze, zakładając, że udało nam się wczytać tą zawartość plikową ze wszystkimi zapisanymi danymi, możemy teraz przejść do podstawowych operacji, czyli ustawienia lokacji aktora oraz jego rotation, czyli obrotu kierunku, w który on patrzy. Może najpierw set actor location. Dobrze, jeżeli chodzi o samo wskazanie aktora, też posługujemy się referencją. Tu ustawiamy go na target. Znaczy obiekt first person character. I teraz możemy już bezpośrednio wczytać wartości naszych wcześniej zapisanych zmiennych. Posługując się get location.
kolejnej części ustawimy rotation, czyli kierunek. W przypadku gry typu FPS będzie to kierunek patrzenia głównego bohatera, czyli set control rotation. Znów trzeba wyłączyć context sensitive. Rzecz dotyczy naszego głównego bohatera. Możemy, myślę, że spokojnie niejako z tej wartości również ten parametr wczytać. I jeszcze sam kierunek obrotu, w tym przypadku spojrzenia. Dzięki metodzie getRotation. Skompilujmy, zapiszmy i zobaczmy, jaki efekt udało nam się uzyskać. Gra uruchomiona. Zbliżmy się może do jakiegoś charakterystycznego obiektu, czyli w tym przypadku będzie to posąg. Naciskam klawisz S celem zapisania stanu gry. Zmieńmy lokalizację. I naciskam klawisz L celem wczytania zapisanego wcześniej stanu i teleportowania postaci. Jak widzimy, wszystko działa. Słuchajcie, dzięki za poświęcony czas. W razie pytań piszcie w komentarzach.